Wielu producentów z Azji z impetem wchodzi na europejski rynek, ale to JQ8 zdaje się celować bezpośrednio w segment prestiżowych SUV-ów klasy średniej. Ten potężny, blisko 5-metrowy krążownik z hybrydowym napędem typu plug-in o szumnej nazwie Super Hybrid System łączy w sobie gigantyczną, przynajmniej teoretycznie moc, niezwykle bogate wyposażenie i realnie imponujący zasięg, stając się intrygującą propozycją dla kierowców poszukujących najwyższego komfortu w długich trasach. Z rewelacyjnym 428-konnym, przynajmniej na papierze, napędem na 4 koła i innowacyjną przekładnią 3DHT, model ten wykracza daleko poza ramy budżetowej motoryzacji. Egzemplarz w drapieżnym, matowym, ciemnoszarym lakierze połączonym z całkowicie czarnym wnętrzem rzuca otwarte wyzwanie europejskiej i koreańskiej czołówce, udowadniając, że chińska inżynieria motoryzacyjna weszła właśnie na zupełnie nowy poziom. Ale czy aby na pewno wszystko jest tak super, jakby mogło się wydawać? Ja jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na mój test JQ8. No muszę przyznać, że to bydle naprawdę nieźle wygląda, szczególnie w tym matowym kolorze, chociaż trzeba o niego bardzo dbać i na niego uważać. Z drugiej strony miałem wrażenie przed premierą, że JQ8 pójdzie w ślady JQ7 i będzie bardziej kanciaste, no ale dobra, to mniejsza z tym, to już kwestia gustu. Mnie się to auto nawet podoba, jak na Chińczyka. No ale dobra, zaglądamy do bagażnika, a tu no naprawdę całkiem pojemna czeluść w zasadzie. To jest wersja 5-miejscowa w odmianie 7-miejscowej, bo taką możemy sobie wybrać. No jest chyba troszeczkę mniej miejsca. Mamy tutaj oczywiście złącze zasilające, urwany haczyk pod podłogą, kształtkę na jakieś drobiazgi, tam możemy upchnąć kable, a pod tą kształtką, którą raczej ciężko wyjąć, no tak, dodatkowe akumulatory i inne stety. No właśnie, jak tu jest z pojemnością? No to tak. Przy rozłożonych oparciach kanapy drugiego rzędu mamy do dyspozycji 488 litrów, chociaż mam wrażenie, że jest troszeczkę więcej. Oczywiście do rolety, a przy złożonych oparciach drugiego rzędu mamy do dyspozycji 2021 litrów. Taka ciekawostka w wersji 7-osobowej, gdy na pokład zapakujemy 7 osób, do dyspozycji mamy 148 litrów pojemności. Niewiele, no ale dla niektórych może dodatkowe miejsca są ważniejsze. A co na kanapie? No zanim tam wejdziemy, to uporamy się z automatycznymi klamkami. Nie są jakoś bardzo niewygodne, ale nie jestem ich fanem. Złącza ISOFIX pod takimi połowicznymi zaślepkami. Na szczęście niczego nie zgubimy, więc to na pewno na plus. Zajmujemy miejsce, no i przestrzeni jest naprawdę mnóstwo. Na kolana, na stopy, nad głową, no to już w ogóle masakra. Ja mam 173 cm wzrostu, więc wszędzie się mieszczę, ale tutaj nad głową mam jeszcze mnóstwo przestrzeni. Są kieszenie, są nawiewy, są podgrzewane i wentylowane fotele. Tu możemy sobie wyregulować jeszcze fotel pasażera, jeżeli po prawej stronie zasiądzie prezes na przykład. Są dodatkowe porty USB, jeden USB-C, jeden starego typu. Co jeszcze? Podłokietnik. Dość wygodny, ale wykończony oczywiście piano blackiem i zobaczcie, jak to już wygląda. No, nie jestem tego fanem. Esteci pewnie dostaną szału. Bardzo ładnie wyprofilowane zagłówki, ale zobaczcie, zagłówek środkowy nie składa się i całkowicie niemal zasłania widok do tyłu z lusterka. Jakość materiałów, tu jest twardo, ale ten materiał jest miły w dotyku, tu mamy imitację pewnie drewna, ładne przyszycia, dodatkowe połacie piano black, tak, drzwi otwierane przyciskiem, schowek, głośniki, dodatkowe nawiewy w słupkach, haczyki, bardzo ładna podsufitka, oświetlenie, no i tyle.
moim zdaniem bardzo ładnie wykończone wnętrze. Tu mamy taką ładną listwę z przypomnieniem, że jeździmy pluginem. No tak, jeszcze rzucimy okiem na kanapę z tyłu. Podłoga jest oczywiście płaska, kanapa bardzo obszerna, wygodna. Moim zdaniem bardzo przyjemnie się tutaj podróżuje, a tu dość modno ostatnio głośniki w zagłówkach. Wsiadamy, zamykamy drzwi i odpalamy. A, nie odpalamy, bo nie ma przycisku. Po prostu trzeba tylko nacisnąć pedał hamulca i wszystko się uruchamia. Dość wygodne, ale ja nie wiem, czy jestem fanem takiego rozwiązania. Tak, przed oczami kierowcy oczywiście olbrzymi ekran wirtualnych zegarów. Tutaj mamy przyciski półdotykowe, pokryte oczywiście piano black. No i obok ekran systemu, znany chyba już większości, to wszystko się powtarza między markami, modelami, więc jeżeli ktoś jeździł jakimś innym chińskim autem, pewnie i tutaj się połapie. Omoda, J-Q, Cherry, to wszystko jest to samo. Dość dużo ustawień, dość sensownie poustawiane. Możemy sobie roletką sterować z poziomu ekranu, tylko po co, skoro tutaj mamy normalne fizyczne przełączniki, na szczęście. Tak, tutaj wybieramy sobie tryby jazdy, hybrydy, tryby pracy, rekuperacja i tak dalej, systemów wsparcia, jak sami widzicie, jest naprawdę dużo, wszystko możemy sobie łączyć, wyłączyć, poustawiać. Moim zdaniem fajnie to działa, ale nie ma żadnych fizycznych przycisków do regulacji klimatyzacji na przykład. Tutaj też jest sporo piano black, uchwyty na kubki, na szczęście pod klapką, która zbiera kurz i odciski palców z uporem maniaka. Na szczęście tu jest małe pokrętło do zmiany trybów jazdy, ale tu są dotykowe przyciski, które, jak widzicie, działają albo i nie. No dość dziwnie. Nie jestem tego fanem. Podłokietnik rozkładany na boki, olbrzymi schowek, zobaczcie, tam jeszcze kawał przestrzeni, oczywiście podświetlany, wentylowany schowek przed kierowcą, wyłożony miłym dotyku materiałem, więc będzie trochę ciszej, jeżeli tam coś włożymy. Ładne nawiewy, ładne materiały, oczywiście dodatkowa kamerka. No cóż, takie mamy przepisy. No i nie wiem, czy widzicie to, co ja widzę, ale za chwilę. Tu oczywiście mnóstwo piano black, kolejny przycisk, panel do sterowania światłami. Jakość materiałów naprawdę jest ok. To jest dość miękkie, ładnie się ugina pod palcem, ładne przyszycia, sporo pianki, zmontowanie niezłe. No, to jest, chciałbym to urwać najchętniej. Tu jest sporo plastiku, więc wiadomo, że od czasu do czasu coś skrzypnie, ale poza tym nie jest źle. Tu mamy jeszcze dodatkowe porty USB. Tam bardzo łatwo dostępne złącze zasilania. No i tyle. Moim zdaniem całkiem na plus, chociaż jak widzieliście tam łączenie drzwi z deską rozdzielczą, no nie wygląda najlepiej. Ale o tym jeszcze przez chwilę porozmawiam podczas jazdy testowej, a tymczasem sprawdźmy, co kryje się pod maską. A pod maską w zasadzie kryje się niewiele, bo jest to silnik 1.5 TGDI o mocy zaledwie 143 koni mechanicznych, który współpracuje z silnikami elektrycznymi oraz dość dużą baterią o pojemności aż 34,5 kWh. Cały ten układ systemowo teoretycznie generuje 428 koni mechanicznych, co nie do końca przekłada się na jakąś wybitną dynamikę. Nie jest źle, uprzedzam, ale jak już wiemy, chińscy producenci dość dziwnie liczą tą moc. Sumują, a nie podają w trybie systemowym. No ale nieważne. Całość naprawdę nieźle działa. Zasięg na samej baterii to naprawdę ponad 100 km, a jak ze zużyciem paliwa po rozładowaniu tej baterii, no tu już bywa różnie, ale to sobie sprawdzimy podczas jazdy testowej.
No i witam Was z powrotem za kierownicy JQ8 Super Hybrid. System z układem hybrydowym typu plug-in o mocy 428 koni mechanicznych. Najpierw pokonamy sobie około 10 km po mieście, a potem sprawdzimy, jaki jest wynik spalania. Przełączyłem się w tryb normal, chociaż auto domyślnie startuje w trybie eco, ale w tym trybie eco mamy niewiele korzyści, oprócz tego, że system jest troszeczkę zmulony, taki zaspany i reaguje ze sporym opóźnieniem, więc dajmy sobie z tym spokój. Od razu działajmy w trybie normal. No i teraz uwaga, czemu testuję to auto z rozładowaną baterią? No bo jaki byłby sens sprawdzania spalania z naładowaną baterią? Moim zdaniem żaden, chociaż wiem, że są różne głosy na ten temat. Moim zdaniem test spalania z rozładowaną baterią, a przynajmniej w takim trybie, że system przechodzi w tryb pracy hybrydowej, takiej jak hybryda równoległa. Taki pomiar obnaża prawdę o tym, czy inżynieria układu hybrydowego potrafi zniwelować negatywny wpływ dużej masy własnej pojazdu, na którą składają się przede wszystkim akumulatory i cały osprzęt. Czy też auto staje się po prostu ciężkim i paliwożernym pojazdem spalinowym, a tak bywa bardzo często, szczególnie właśnie w hybrydach typu plug-in. Tu po rozładowaniu baterii system bardzo często przełącza się w tryb inteligentnego zarządzania energią, tak to jest nazwane w systemie. I przyznam szczerze, że działa to bardzo fajnie, bowiem system cały czas stara się utrzymywać poziom naładowania akumulatora na około 20%, czyli realnie jest to zasięg około 20-25 km. Działa to dobrze, ale zresztą zobaczymy to po jeździe testowej po mieście i potem na drodze podmiejskiej oraz drodze ekspresowej. I znów kolejna uwaga, w tym aucie nie ma takiego typowego pomiaru zużycia paliwa ze średniej na 100 km. Jest średnia z ostatnich 50, 100 czy tam 200 km. To sobie można ustawić w systemie. Poza tym możemy sprawdzić, ile auto teoretycznie, ale chyba też trochę i praktycznie zużyło paliwa od resetu. Jest to po prostu podawane w litrach 0,5, 2, 3 litry i tak dalej, więc tak właśnie będę wykonywał ten pomiar. Jak już widzieliście na samym początku, zrestartowałem przebieg, zrestartowałem zużycie paliwa aktualne, więc startowaliśmy na 0, a potem sprawdzimy, ile tego paliwa zużyliśmy po 10 km. No to chyba tyle tego gadania, chyba mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, o co w tym chodzi. Jeśli mamy chwilę, to jeszcze wrócę do wyglądu, o którym już wspomniałem na samym początku. Moim zdaniem z zewnątrz największy model JQ oferowany na naszym rynku robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Potężny grill z charakterystycznymi pionowymi żebrami oraz płaskie, masywne powierzchnie boczne nadają mu niemal monumentalny wygląd, przypominający amerykańskie luksusowe krążowniki. Karoseria w tym ciemnym, matowym, szarym kolorze naprawdę fajnie podbija ten efekt, dodając autu dyskretnej, ale zarazem takiej lekko wyrazistej agresji. Matowy lakier znakomicie współgra z modnymi, chowanymi w nadwozie klamkami oraz potężnymi 20-calowymi felgami, które i tak jeszcze mają na sobie naprawdę sporo gumy, więc komfort restaurowania jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. A co z wnętrzem? Tu wrażenie mam mieszane. Jest naprawdę wygodnie, fotele są genialne, takie trochę kanapowe, ale nie wiem, czy bym wybrał całkowicie czarne wnętrze. Do wyboru jest jeszcze takie jasno-brązowe i to w połączeniu z zielonym lakierem chyba byłoby lepszym połączeniem, ale to kwestia gustu. Każdy wybiera tak, jak chce i jak mu się podoba, o ile ma na to oczywiście kasę. Ale wracając jeszcze do wnętrza, poziom wyposażenia to moim zdaniem absolutna rewelacja, pomijając oczywiście tą typowo dotykową obsługę tego wszystkiego, bo to nie mój gust, ok. Ale jeżeli chodzi o poziom wyposażenia, fantastycznie. Mamy tu wentylowane, podgrzewane fotele z funkcją masażu z przodu, z
tyłu skrajne miejsca też są podgrzewane, też są wentylowane. Do tego mamy jeszcze wyświetlacz head-up, obszerne okno dachowe, a centrum dowodzenia jest spory 12-calowy ekran. 12-calowy dla niektórych może to się wydawać trochę mało, bo są i 15-16-calowe, ale moim zdaniem zachowano tu jakiś nieduży, ale zawsze rozsądek. Ogólne spasowanie użytych do wykończenia materiału wypada całkowicie w porządku, co zresztą słyszeliście, raczej nie odbiegając od popularnych standardów europejskich marek, ale nie obyło się jednak bez drobnych montażowych wpadek. Tu na łączeniu deski rozdzielczej i drzwi ta miedziana listwa, tutaj zresztą widzicie, no nie do końca do siebie pasuje, a poza tym podczas jazdy w po gorszych dziurawych drogach dało się usłyszeć trochę irytujące trzeszczenie dobiegające zza plastikowej obudowy słupka B po stronie kierowcy, czyli przy samym uchu. No przyznam, że to było denerwujące i nie wiem, czy to jest jakiś przypadek tego egzemplarza, czy może jakieś cecha wspólna tych modeli. Nie wiem, jeżeli ktoś miał styczność z tym autem, a może takowe posiada, dajcie proszę znać w komentarzach, czy u Was jest wszystko naprawdę dobrze, a jeżeli chodzi o to spasowanie tej listwy miedzianej, no to nie jest przypadek tego egzemplarza, bo widziałem to w wielu innych egzemplarzach i na wielu innych filmach, zresztą ktoś już na to zwracał uwagę. No ale jeszcze wróćmy na chwilę do kwestii komfortu i wygody. Moim zdaniem głównym założeniem konstruktorów z państwa środka było najprawdopodobniej stworzenie drogowego poduszkowca, bo adaptacyjne zawieszenie CDC, czyli Continuous Damping Control, zostało w tym modelu zestrojone z nastawieniem na absolutną wygodę. Nie jest to styl totalnego pontonu, ale na zakrętach czuć, że to auto się przechyla, czuć tą masę i kompletnie to auto nie zachęca do szybkiej jazdy, mimo na papierze dość wysokiej mocy, ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Ale czy taki trochę rozpływany charakter to wada? Moim zdaniem nie, bowiem to rozpływanie, jakby to powiedzieć, jeździłem wieloma chińskimi autami. W niektórych zawieszenie było miękkie i totalnie bezsensownie miękkie, ale tutaj, mimo tej miękkości, cały czas mamy kontrolę nad tym autem. Nie ma takiego poczucia, że za chwilę dostaniemy choroby morskiej. No, ciężko to powiedzieć. Po prostu może gabaryty tego auta to wszystko niwelują. Tak czy inaczej, podczas tygodniowego testu ani razu nie miałem problemu z opanowaniem tego samochodu i nie miałem również ochoty z niego wysiąść, bo byłem już po prostu znużony i zmęczony tą taką rozkołysaną charakterystyką. Naprawdę jest przyjemnie, tylko trzeba brać pod uwagę fakt, że to auto ma taki charakter. Taki, a nie inny. I jeżeli ktoś ma ambicje wykorzystywać moc całego układu napędowego do agresywnej jazdy w zakrętach, no to życzę mu powodzenia, bo raczej mu się to na dłuższą metę nie uda. Jeśli jeszcze chodzi o wyciszenie auta, to moim zdaniem jest całkowita rewelacja, pomijając to trzeszczenie z słupka B, ale zrzućmy to na karb, nie wiem, tego egzemplarza, jakiegoś wypadku przy pracy podczas montażu. Może to jest tylko ten egzemplarz, nie wiem, już o tym mówię, dajmy z tym spokój. Cała reszta, moim zdaniem, rewelacja. Praktycznie silnika spalinowego nie słychać. Momentami zastanawiałem się, czy on pracuje, czy nie pracuje i dopiero na światłach podczas postoju da się odczuć delikatne wibracje na kierownicy i wtedy wiadomo, że ten silnik pracuje. Czasem daje o sobie znać, gdy przełączymy auto, znaczy tryb hybrydowy w tryb ładowania i wtedy bywa dość głośno. Ale o tym za chwilę. Pokonaliśmy już 10 km i sprawdźmy, ile zużyliśmy paliwa. 0,6 litra, czyli powiedzmy 6 litrów na 100 km. A teraz sprawdzimy sobie zużycie paliwa podczas jazdy drogami podmiejskimi przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po drodze ze 2-3 postoje na światłach, ruch raczej średni. Wracając jeszcze do pracy silnika spalinowego podczas doładowywania baterii. Przy jednostajnej jeździe z prędkością do 100 km na godzinę, wtedy gdy ten silnik jest słyszalny,
czasami dochodziły takie dziwne, mało przyjemne dźwięki z komory silnika. Nie wiem, czy to kwestia też tego egzemplarza, czy to cecha szczególna tego napędu. Tylko wtedy ten silnik zdaje się pracować w mało optymalnym zakresie obrotów. Nie wiem, w trybach inteligentnym i tym bazowym jest naprawdę cicho. Zaczyna być odrobinę głośno przy prędkości powyżej 100 km na godzinę, no ale wtedy już działają gabaryty pojazdu i no raczej mało opływowa sylwetka. Denerwujący jest jeszcze system pilnowania pasa ruchu i niestety no to działa bardzo, bardzo źle. System potrafi być trochę nieobliczalny i ingeruje w jazdę zbyt agresywnie, nerwowo szarpie kierownicą i zwyczajnie męczy kierowcę, przez to przed każdą trasą odruchowo szukałem przycisku do jego dezaktywacji. Sam układ aktywnego tempomatu działa ok, ale nie z pilnowaniem pasa ruchu. No to jest moim zdaniem dramat do natychmiastowej poprawki. No ale dobra, koniec narzekania, wróćmy jeszcze do napędu, bo tu jest o czym rozmawiać. Na papierze mamy 428 koni mechanicznych, auto waży 2,2 tony, czyli kawał kolubryny, a pierwszą setkę osiągamy w czasie 5,8 sekundy, czyli wynik moim zdaniem naprawdę rewelacyjny. To wszystko dzięki spalinowej jednostce 1.5 TGDI o mocy 143 koni mechanicznych, która współpracuje z potężnymi silnikami elektrycznymi realizującymi równocześnie napęd na 4 koła. Energię zapewnia wielka litowo-jonowa bateria o pojemności brutto wynoszącej 34,5 kWh, a prawdziwym sercem całego układu jest zaawansowana przekładnia 3DHT. Posiadanie aż 3 przełożeń dedykowanej przekładni hybrydowej sprawia, że w trybie równoległym silnik benzynowy potrafi bezpośrednio napędzać koła już przy relatywnie niskich prędkościach, zamiast pracować jedynie jako generator prądu. Zapobiega to efektowi uciążliwego wycia na wysokich obrotach przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu, dbając o naprawdę płynne nabieranie prędkości, płynne przyspieszenie, raczej bez sportowych sensacji i emocji, ale przyspieszenie i elastyczność sprawdzimy sobie za chwilę, a tymczasem sprawdźmy, ile zużyliśmy paliwa po 10 km drogą podmiejską przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po drodze były światła. Jechaliśmy w trybie inteligentnym układu hybrydowego, więc system starał się utrzymywać poziom naładowania na około 20%. Zużyliśmy 0,7 litra, czyli powiedzmy 7 litrów na 100 km. A teraz jeszcze droga ekspresowa. No i prędkość 120 km na godzinę, 10 km i sprawdzimy, jakie będzie zużycie paliwa. Jak słyszycie, jest już troszeczkę głośniej, chociaż nie wiem, moim zdaniem to jest jeszcze poziom akceptowalny, jak na takiego wielkiego SUV-a. No właśnie, wielki SUV, mocny napęd, całkiem udany, zasięg grubo powyżej 1000 km na pełnym baku i w pełni naładowanej baterii. A jeszcze, jeżeli chodzi o tą baterię, to można na niej realnie przejechać ponad 100 km po mieście. W pełni naładowanej baterii drogą ekspresową pokonałem 80 km i nie było z tym żadnego problemu. No ale jeszcze wracając do cen, ile to kosztuje? Za 5-osobową wersję JQ8 trzeba zapłacić 219 900 zł. Za 224 900 zł kupimy odmianę 7-osobową dla tych, którzy planują od czasu do czasu przewieźć awaryjnie dzieci w trzecim rzędzie. Mając na uwadze ogromny zasięg elektryczny, no i również realny, bo bez problemu pokonamy 1000-1100 km, dość sporą moc 428 koni mechanicznych, chociaż nie jest to aż tak odczuwalne, obecność napędu AWD oraz standard, do którego u wielu rywali trzeba dokupować dziesiątki drogich pakietów, jest to propozycja, która moim zdaniem może trochę namieszać na rynku dużych SUV-ów segmentu D. Raczej nie będę porównywał tego auta do klasy premium, ale do Mazdy CX-60 z wersji plug-in, do Skody Kodiaq, do Kii Sorento czy Hyundai Santa Fe. No chyba już można porównywać.
I przyznam, że JQ8 na ich tle wypada naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czy z nimi wygrywa? Nie wiem, ale jeśli ktoś szuka tego typu auta, naprawdę polecam sprawdzić ten samochód, bo może się bardzo miło zaskoczyć, nawet już podczas pierwszej jazdy testowej. Moim zdaniem warto. I nie tylko dla tych, którzy planują tylko dalekie podróże, bo po mieście to auto również całkiem nieźle sobie radzi, zużywając, jak sami widzieliście, nieduże ilości paliwa, nawet na rozładowanej baterii. A po 10 km drogą ekspresową zużyliśmy 0,9 litra, czyli 9 litrów na 100 km. A teraz sprawdzimy sobie jeszcze elastyczność od 90 do 120 km na godzinę w trybie normal. A teraz zmienimy w tryb Sport i zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Poczekamy, aż ktoś nas wyprzedzi. Zmienimy pas, nikt za nami nie jedzie. Różnicy dużej nie ma, ale dynamika jest świetna. I na koniec jeszcze sprint od 0 do 100. A teraz jeszcze sprawdzimy przyspieszenie w trybie Sport. Spróbujemy jakąś tam udawaną procedurę startu. No i tryb Sport, hamulec, gaz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nawet nieźle się odepchnął. No wyraźnie lepiej, bardziej dynamicznie. No dobra, to chyba tyle. Dajcie znać, co myślicie o tym aucie, czy to fajna alternatywa dla wymienionych modeli. No i oczywiście komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, żebyśmy mogli zobaczyć się przy okazji kolejnych filmów, na które Was serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!